kto to są hiszpańscy okupas, czyli squattersi, czyli ci nielegalni mieszkańcy, ci, którzy się włamują do nieruchomości, do mieszkań, do apartamentów, nielegalnie zajmują, korzystają, niszczą, dewastują. Dzisiaj się dowiemy, kim oni są, ponieważ jest tak naprawdę 5 grup, różnych bardzo grup, ludzi, organizacji mafijnych, które zajmują się tego typu procederem. Zapraszam. Jest 5 grup okupas. Ostatnio powstała właśnie 5., najnowsza, o której powiem na końcu. Ale zacznijmy od takich okupas, którzy operują, działają już od wielu lat i niestety powodują, że nabywcy nieruchomości w Hiszpanii często są przerażeni wręcz, nie wiedzą po prostu, czym jest to zjawisko i czy faktycznie może ich dotknąć. Czy twoje mieszkanie potencjalne albo takie, które już posiadasz, czy ono może zostać zajęte przez takiego właśnie okupas, takiego squattersa, takiego nielegalnego lokatora. Zacznijmy od grupy pierwszej. To jest grupa tak zwana squattersów, czy tych okupas politycznych, ideologicznych. Jak oni to nazywają, okupas anarchistas. To są ludzie, którzy mają jakąś wizję, nie wiem, lewicową, anarchistyczną, o coś walczą i zajmują nielegalnie jakieś budynki, najczęściej w centrum miast. Najczęściej są to budynki, które są opuszczone. Takich budynków w centrach miast hiszpańskich typu Barcelona i Madryt jest nawet dość sporo. Oni takie budynki zajmują i urządzają tam jakieś, nie wiem, nielegalne seminaria, jakieś warsztaty. Generalnie są to ludzie, którzy zajmują te budynki z powodów ideologicznych. Czy to są jakieś lewackie, czy to są jakieś klimatyczne. Tego jest całe mnóstwo. Ale jest także taka grupa squattersów, która protestuje przeciwko innemu niekorzystnemu zjawisku, jeżeli chodzi o hiszpańskie nieruchomości, tak zwanych firm czyścicieli kamienic. Moglibyśmy ich tak nazwać. To są takie fundusze sępy. Po hiszpańsku oni to nazywają fondos buitre, czyli dokładnie fundusze sępy. Są to najczęściej amerykańskie, ale także hiszpańskie fundusze, na przykład Blackstone, Cerberus, Lone Star czy Azora hiszpańska. Te 3 pierwsze to były amerykańskie. Oni przejmują nieruchomości w centrach miast, na przykład w Barcelonie, czy w Madrycie, czy w Walencji i czyszczą te kamienice z lokatorów, robią to w sposób brutalny, czasami na pograniczu prawa i potem przeznaczają to na przykład na taki wynajem turystyczny krótkoterminowy albo robią z tego apartamenty luksusowe, sprzedają czy wynajmują. Generalnie oni posiadają kilkanaście tysięcy tego typu lokali i ta działalność niewątpliwie jest, powiedziałbym, dwuznaczna, dlatego że te fundusze po prostu przejmują nieruchomości, czasami od banków, czasami jakieś zadłużone kamienice, czy czasami jakieś zadłużone nieruchomości i bezwzględnie usuwają lokatorów. Więc część z tych okupas, tak zwanych politycznych, też protestuje przeciwko temu zjawisku. Ja oczywiście nikogo nie tłumaczę, ale pokazuję, jaki jest tutaj kontekst i że zjawisko jest dosyć złożone. Ci okupas ideologiczni z reguły zajmują jakieś duże budynki w centrach miast. To nie są jakieś pojedyncze mieszkania, czyli po prostu w tym momencie właściciel takiego budynku, takiego mieszkania raczej nie powinien być dotknięty tego typu zjawiskiem, aczkolwiek zawsze są wyjątki i tutaj pokazuję taki wyjątek, gdzie wśród szeregowców takich bungalowów też tego typu okupas ideologiczni się mogą znaleźć. Ale jest to zupełny wyjątek, reguła jest zupełnie inna. Drugi rodzaj okupas to są tak zwane mafie. Mafie działają absolutnie przeciwnie.
do tego, co robili ci okupas ideologiczni. Bo oni zajmowali jakieś budynki w centrach miast, starali się być widoczni, oczywiście malowali sprayem, oczywiście jakieś banery, ale tych nieruchomości nie dewastowali jak wandale, jak jacyś chuligani. Owszem, jeżeli zaczął przeciekać dach czy okno, to oni tego raczej nie naprawią, czyli taka nieruchomość po jakimś czasie, po tych okupas ideologicznych też będzie w ruinie. Tutaj się nie czarujmy i nie ma absolutnie dwóch zdań na ten temat. Natomiast te mafie mają absolutnie zupełnie przeciwny sposób działania. Oni raczej szukają właśnie pojedynczych mieszkań, pojedynczych domów czy pojedynczych bungalowów na jakichś takich cichych ulicach, wśród takich osiedli, głównie zamieszkałych przez obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tam na sezon, raz do roku, 2 razy do roku, a w większości taka nieruchomość stoi pusta. Te mafie włamują się, albo dla nich otwarcie jakiegokolwiek zamka czy drzwi nie stanowi problemu. Oni się do takiego mieszkania po prostu dostają, oczywiście te zamki potem wymieniają i oni dysponują takim lokalem. I teraz są 2 strategie. Ci, którzy znają tych właścicieli tej nieruchomości i wiedzą, że oni na przykład byliby skłonni zapłacić jakiś okup, to proponują im, że tak, zajęliśmy pana mieszkanie, ale wyniesiemy się po zapłaceniu, 5 czy 20 tysięcy euro. I generalnie taki okup proponują. Czy po zapłacaniu tej kwoty oni się stąd wyniosą, to oczywiście nie wiadomo, bo to są mafie. Natomiast to jest jedna strategia, a druga strategia to jest jakby dysponowanie tym mieszkaniem jako właściciele. I oni wynajmują to najczęściej nielegalnym imigrantom, czyli osobom, które nie mogą legalnie podpisać umowy najmu. Nawet mogą dysponować jakąś gotówką, jakimiś pieniędzmi, ale nie mogą podpisać legalnie umowy najmu, bo są generalnie nielegalnie w Hiszpanii. Na przykład nie mają tego numeru NIE i te mafie oferują im to lokum i oczywiście też nie podpisują z nimi żadnej umowy, tylko po prostu pojawiają się w określonym dniu miesiąca i kasują gotówkę. Natomiast kompletnie nie interesuje ich, co taki lokator robi z tym mieszkaniem. I generalnie takie mieszkanie też ulega oczywiście degradacji, dlatego że taki lokator w ogóle o to nie dba, tak? On nie ma żadnej umowy, on jest na jakiś czas, on się może za jakiś czas wynieść. To mogą być jacyś nielegalni imigranci, ale to też mogą być osoby, które uprawiają jakąś działalność przestępczą. Na przykład wytwarzają narkotyki, na przykład czymś zajmują się nielegalnym i mają tego typu mieszkanie wynajęte przez taką mafię. W związku z tym, oczywiście, jeżeli ktoś do takiego naszego mieszkania w ten sposób się, że tak powiem, dostanie i je użytkuje, to oczywiście ono będzie zdewastowane i oczywiście w tej chwili bardzo trudno takie osoby usunąć. Trzecia kategoria wreszcie okupas to są tak zwani okupas socjalni. Ich jest najwięcej. Ci okupas socjalni to są osoby, które mają albo bezdomne, albo na przykład rodziny bardzo liczne, które mają bardzo złe warunki mieszkaniowe i po prostu włamują się do mieszkania. Też oczywiście wybierają wcześniej odpowiednią lokalizację, zasiedlają takie mieszkanie, ponieważ na przykład mają dzieci albo są schorowani, to wtedy ich bardzo, bardzo trudno wyrzucić, ponieważ chroni ich prawo. Jeżeli nie zgłosimy tego w ciągu 48 godzin na policję, to potem będzie potrzebny wyrok sądu, a to trwa miesiącami, a nawet latami. Ta sytuacja ma się w tej chwili zmienić w roku 2025. Taka ustawa wprowadzająca do kodeksu karnego takie włamanie do mieszkania jako przestępstwo została uchwalona przez parlament, ale jeszcze czeka na uchwalenie przez Senat i na podpis króla. Ale to prawdopodobnie się stanie na początku czy w pierwszej połowie 2025 roku i sytuacja będzie o tyle lepsza, że wtedy sądy będą musiały taką sprawę potraktować priorytetowo i będą miały 15 dni na podjęcie decyzji, a jak trafi to do konkretnego sędziego, to on będzie miał 3 dni na wydanie wyroku. Więc ta sytuacja ma ulec zmianie, ale oczywiście nie mamy pojęcia, jaka będzie praktyka sądów, jak to wszystko będzie wyglądało, bo to prawo jeszcze nie funkcjonuje. Czwarty typ wreszcie okupas to są tacy, którzy wynajmują legalnie mieszkanie, podpisują umowę, wprowadzają się do tego mieszkania,
płacą przez miesiąc czy przez 2, a potem przestają płacić i również bardzo trudno ich stąd wyrzucić. To są tak zwani inki okupas, od inquilino, czyli najemca. To są tacy, którzy weszli legalnie, ale przestają płacić i praktycznie ten wynajmujący nic z tego nie ma, a musi płacić wszelkiego typu opłaty, prąd, prawda, wodę i inne koszty związane z tym mieszkaniem, a nie ma czynszu. Tutaj też rząd hiszpański wprowadza ostatnio pomysł, to jeszcze nie jest prawo, ale to jest pomysł, żeby tego typu ludzi, którzy właśnie są wynajmującymi, a najemca przestaje płacić, żeby ich objąć państwowymi gwarancjami. To znaczy, że wtedy wkroczy państwo i będzie regulowało ten czynsz. Oczywiście trudno powiedzieć w jakiej wysokości. Ten czynsz może być mniejszy niż rynkowy, ale będzie regulowało jakiś czynsz tym wynajmującym. To prawo oczywiście jeszcze w tej chwili nie istnieje, ale ma zostać uchwalone w tym roku. I wreszcie 5. typ okupas, który się pojawił dosłownie niedawno, dosłownie w zeszłym roku, to są okupas, którzy wchodzą do pensjonatów i hoteli. W Hiszpanii jest mnóstwo pensjonatów, hoteli, na przykład na Balearach, na Majorce, które są otwarte w sezonie, tak, latem. Natomiast zimą one są zamknięte i tam wchodzą ci okupas, zajmują taki pensjonat i po prostu korzystają z tego jak ze swojego domu. I to są często grupy 30-40 osobowe i oni nie wchodzą do mieszkań, ale wchodzą do tego typu właśnie hotelików, pensjonatów i stanowią oczywiście problem dla właścicieli tego typu przedsiębiorstw, tak, biznesów. Dlatego, że w zasadzie taki hotel wypada z użytku i oczywiście wprowadza też problem dla wszystkich hoteli, które znajdują się w otoczeniu. Problem z okupas oczywiście w Hiszpanii istnieje, ale ta pierwsza grupa, czyli ci tak zwani ideologiczni, to jest jakieś 5-10% i raczej z ich strony potencjalnemu nabywcy mieszkania czy nieruchomości w Hiszpanii oni raczej nie zagrażają, ale jak powiedziałem, wyjątki są zawsze. Druga grupa to są te mafie, które działają w sposób zupełnie zorganizowany, to oni stanowią jakieś 15-20%. I wreszcie ta trzecia grupa, których jest najwięcej, to jest ponad 70%, to są ci okupas socjalni, którzy stanowią rzeczywiście problem, których trudno jest wyrzucić. To nowe prawo, które weszło, które wchodzi w tej chwili w życie, ono jeszcze nie weszło, ale prawdopodobnie w pierwszej połowie tego roku wejdzie w życie, to ono ma ten problem rozwiązać. Natomiast, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jaka jest skala całego problemu. Skala całego problemu w Hiszpanii to jest około 100-120 tysięcy lokali, które są zajęte przez okupas wszystkich tych sortów, tych rodzajów. To jest około 100-120 tysięcy lokali, co stanowi mniej niż 0,5% wszystkich lokali w Hiszpanii. Więc tak na dobrą sprawę ten problem okupas oczywiście istnieje, my o nim wiemy, on jest nagłaśniany i często się pojawia, nie wiem, w prasie czy w telewizji jakaś relacja z takiej bardzo szokującej niemalże sceny z udziałem takiego okupas i właściciela. Natomiast stanowi to mniej niż 0,5%, jeżeli chodzi o ten jakby zasób nieruchomości w Hiszpanii. Ja tego problemu oczywiście nie bagatelizuję, ale musimy wiedzieć, że to jest tylko 0,5%. W Polsce oczywiście problem też istnieje, takich nielegalnych najemców, czy najemców, którzy przestają płacić, ale on u nas jest dużo mniejszy i nie mamy tego typu, że tak powiem, problemu w takiej skali jak Hiszpania. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że co drugie mieszkanie, tak, czy powiedzmy co piąte jest zajęte przez okupas. Są regiony, które są praktycznie wolne od tego zjawiska i w ostatnich latach ono zmalało. Ono zmalało o kilkanaście, kilkadziesiąt nawet procent, a Costa del Sol chwali się nawet, że u nich tego zjawiska praktycznie nie ma. Na Costa Blanca, czyli Alicante, Valencia, to spada o kilkanaście procent rocznie w ostatnich latach, więc rzeczywiście problem jakby maleje. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że on jeszcze, dopóki to prawo, o którym mówiłem, nie zostanie całkowicie wdrożone w życie,
on jeszcze występuje.